No, rzeczywiście pytanie dosyć trudne, dlatego że właśnie najczęściej pomysły biorą się właściwie znikąd. Po prostu są jakieś przeżycia, jakieś właśnie spotkania na przykład z innymi ludźmi, jakaś rozmowa i to właśnie inspiruje pewne zagadnienia, z których się rodzą pomysły. No właśnie, to jest bardzo trudno powiedzieć, skąd się biorą. I właśnie najciekawsze jest to, że u jednych ludzi się biorą, u innych nie biorą, chociaż są w tych samych warunkach. No oczywiście same pomysły, bo tu na pewno panowie mają na uwadze te pomysły, które ma naukowiec albo w każdym razie człowiek, który coś tworzy, człowiek twórczy. No właśnie, chodzi o to tutaj, żeby człowiek nie poprzestawał na samych pomysłach, bo są ludzie, którzy mają świetne pomysły, ale nic z tego nie wynika. Nie potrafi spożytkować tych pomysłów, nie potrafi udostępnić innym ludziom to, co on sam tam przeżył, udostępnić, żeby dostrzegli nie tylko taką zewnętrzną formę, no, co tam się odkryło, no, ale również, żeby dostrzegli, że to jest ważne, że to jest coś bardzo ważnego, co można wykorzystać. Ten sam pomysł może być przez jednego człowieka wykorzystany w jakiś taki twórczy sposób. Inny nawet nie zauważy, że miał jakiś dobry pomysł i może mu pomóc w tym inny człowiek. To jest właśnie ta gra pomysłów i jest bardzo ciekawym zagadnieniem. Kiedy z pomysłów coś rzeczywiście się rodzi twórczego, co warto zapisać czy zapamiętać, co przetrwa. No, w pracy dydaktycznej i w takiej właśnie pracy związanej z dziedziną własnych zainteresowań, to właśnie mamy do czynienia często z ludźmi, którzy świetnie się zapowiadają. Dlaczego zapowiadają się świetnie? No bo mają doskonałe pomysły, ale z tych pomysłów nic nie wynika. Tutaj przypomina mi się jedno takie powiedzenie Ingardena. Mianowicie był czas, że ja bardzo dużo pisałam. W jakiś sposób zdobyło się maszynę do pisania i dużo pisałam. I teraz Ingarden co na tą pisaninę powiedział? Powiedział, że właśnie to jest wszystko, to zresztą było bardzo, bardzo dawno, to jest wszystko, tutaj pani napisała to, co z pióra spadnie, tak? I tak kwalifikował takie pierwsze próby. Pisze się to, co z pióra spadnie, albo to, co serce dyktuje. Ale dopiero jak to się napisze, to dopiero trzeba zabrać się do prawdziwej pracy nad tym, co się napisało i żeby dostrzec tą ważność, żeby dostrzec zagadnienie, które się wiąże z tym, co się właśnie napisało czy wypowiedziało. Także problem właśnie skąd się czerpie pomysły, to jest właśnie bardzo ważne. To właśnie często właśnie artysta, nie tylko malarz, ale literat czy tam filozof właśnie mówi, że muszą te pomysły przyjść, ale kiedy przyjdą? Niekoniecznie wtedy, gdy on czyta tam jakieś swoje dzieła, swoje albo cudze dzieła, tylko on może po prostu sobie odpoczywać, tak jak właśnie wypowiadał się kiedyś Różewicz, że
Niektórzy mówią, że on no, nic nie robi. Nie, nic nie robi, tylko właśnie zbiera pewne myśli, pozwala podświadomości działać i właśnie z tej podświadomości wykluczają się jakieś właśnie pomysły. Może być wszystko co człowieka otacza, tylko no, na przykład w pięknie przyrody jeden człowiek widzi właśnie tylko jakieś takie no, czysto utylitarne zagadnienia, a inny właśnie dostrzeże coś, czego nikt inny nie dostrzeże. I właśnie tutaj ciekawa jest ta sprawa, że są ludzie, którzy właśnie potrafią z tych właśnie takich niby nieistniejących prawie pomysłów no, coś właśnie twórczego wydobyć. Coś, czego nikt inny nie zobaczyłby. No, a źródłem pomysłów no, to może być wszystko. Natura, ale również przecież stosunki międzyludzkie, to jakieś takie powiedzenia, określenia, czasem kłótnie, czasem właśnie jakieś takie wybuchy czegoś, czego się człowiek nie spodziewał, ale właśnie potrafił zużytkować te właśnie takie ledwie istniejące zarysy jakichś twórczych działań, potrafił po prostu jakoś wykorzystać. Także to tutaj bardzo trudno powiedzieć, co jest źródłem pomysłu. Czasem jest właśnie praca. Człowiek właśnie, który chce swoją pracą coś właśnie sprowokować, jakąś rzeczywistość, żeby ona faktycznie oddziaływała na jego właśnie, no, na jego mózg może. Natura człowieka, nie, mi się zdaje, że pozostała taka sama natura człowieka. To nie da się tak. Niektórzy oczywiście twierdzą, że to się zmieniło, no i że idzie w złym kierunku. Niektórzy twierdzą, że idzie w dobrym kierunku, ale wydaje się, że ta natura człowieka zawsze tak jest ta sama, tylko to otoczenie i to, co człowiek z tej natury, że tak powiem, w jakiś sposób przeżyje, jak wykorzysta ten kontakt z naturą, to właśnie jest tą podstawą, którą można nazwać no, podstawą twórczości. Ale właśnie, oczywiście, że w pewnym sensie człowiek się zmienia poprzez wychowanie, dlatego że przecież ileś tam lat temu to zupełnie inaczej przecież wszystko wyglądało wokół nas niż obecnie. Ale człowiek pozostał tak samo. Tak samo chce, dąży do uzyskania wiedzy jak największej, do miłości, do właśnie jakichś takich współżycia z ludźmi i tak dalej. To są takie imponderabilia, które pozostają, mimo że człowiek rzeczywiście obcuje prawie że wyłącznie, może nie wyłącznie, ale w każdym razie w bardzo wielkiej mierze właśnie obcuje z tym światem techniki, elektroniki. Właściwie to już nie jest świat techniki, tylko świat elektroniki, który otacza i co z tego wyniknie, to jeszcze nie wiemy. Dlatego, że jeszcze są ślady tych zachowań i tych pragnień człowieka, które właśnie wydają się jakieś odwieczne i które były zawsze ważne.
No ale jak się zmienia i jak, to jest bardzo trudno powiedzieć. Tutaj badania socjologiczne czy jakieś psychologiczne czasem pretendują do tego, żeby właśnie pokazać, że człowiek się zmienił. No, jeżeli się zmienił, to bardzo często te zmiany dotyczą rzeczy drobnych, pochodnych, a nie takich fundamentalnych. Ja brałam udział w takiej sesji, mianowicie pod hasłem Świat za lat 50. I to było w roku, nie pamiętam dokładnie, ale te lat 50 to już za 20 lat by już upłynęły. Nie pamiętam, ale to są materiały z tego. No i właśnie kiedyś nawet miałam w ręku tą książeczkę, gdzie był mój referat. No i właśnie sobie porównywałam, co było, bo to było zdaje się w 1990 mniej więcej roku, no to już upłynęło 20 parę lat, to dobre, tak. No i rzeczywiście tam niektóre takie fantazyjne były pomysły. No i rzeczywiście się wydawało, na podstawie tej mojej wypowiedzi, wydawało się, że człowiek rzeczywiście bardzo, bardzo się zmieni. Ale teraz bym nie podpisała się pod tą tezą, że tak bardzo się zmieni. Myślałam, rokowałam, że będzie to świat przede wszystkim taki sztuczny, świat, który będzie zmechanizowany, wszystko będzie no, nie takie, jak jest teraz, ta przyroda już prawie że zaniknie. To katastroficzne dosyć przepowiednie, że tak powiem, były moje. No i wydaje mi się, to ciekawe byłoby porównać w ogóle, bo to gruba książka później wyszła z tych właśnie zastanowień nad tym, co będzie później. No i właśnie to ciekawe byłoby porównać, co człowiek myśli na temat swojej przyszłości. Więc mnie się wydaje, że jednak te podstawowe wartości pozostaną ważne, chociaż tutaj możemy się zawahać, jak widzimy, co się dzieje w naszym otoczeniu. Tyle nowych haseł znakomitych, żeby był pokój, żeby nie było wojny i tak dalej. No już można tu przytoczyć naszego papieża, który tyle właśnie mówił na temat tego, żeby już nie było wojen, żeby ten świat się uspokoił. I za jego kadencji przecież ile nowych wojen wybuchło. Także to wydaje się, że ta tendencja człowieka do jakiejś agresji pozostaje w nim. I nie wiadomo, czy będzie się dalej rozwijać, czy rzeczywiście jakoś ucichnie. Ale właśnie, przede wszystkim pamiętam też w tej mojej rozprawie, właśnie też rokowałam, że powstaną jakieś zupełnie nowe dziedziny wynalazczości człowieka. No, może tą dziedziną już była ta panosząca się wszędzie elektronika, no, która rzeczywiście dała zupełnie nowy jakiś obraz świata, który dawniej był nie do pomyślenia, że może się spełnić. Także filozof, owszem, wybiega w przyszłość, ale ta przyszłość zawsze jest nacechowana jakąś grozą. Że coś będzie, ale nie wiadomo co, ale trudno pomyśleć, że ludzkość będzie szczęśliwsza niż teraz. Wydaje się, że nie będzie szczęśliwsza, mimo że będzie miała więcej wiedzy. No,
tutaj mamy tylko znaki zapytania. Raczej to drugie, wydaje mi się, nie widzę takiej realnej możliwości, żeby człowiek tak dalece się zmienił, żeby na przykład zapanowała w nim ta właśnie krwiożerczość, co no, od dawna człowiek zawsze był, zwłaszcza mężczyźni, zawsze byli takimi właśnie zwierzętami dzikimi. No, wystarczy spojrzeć na przykład, jak się czasem się otwiera telewizję i nie wiadomo, co będzie i co będzie, od czego się zaczyna. Od walki, od bijatyki okropnej. No, i to tak realistycznie, kiedy... Także rzeczywiście człowiek, jak nawet chce korzystać z takiego środka, no telewizja przecież nie jest przeznaczona po to, żeby w jakiś sposób ten instynkt w człowieku utrwalać, te złe instynkty. No ale mimo to ciągle akceptuje tą właśnie tą tendencję do zabijania. No bo to ostatecznie do tego się sprowadza. Nie mamy się co martwić nadmiarem ludzi, dlatego ludzie sami się wytłuką, sami się wyniszczą. Przyjdzie chwila, kiedy naprawdę te zalążki tej agresji no, spotęgują się tak dalece, że ludzie rzeczywiście zaczną się no, nawzajem niszczyć. Że moja tam konkluzja na ten temat była taka, że nie martwmy się o to, że ludzi przybywa, dlatego że ludzie jednocześnie się tak potwornie wyniszczają. Na przykład wziąć pod uwagę te warunki, no, ilość ludzi zamordowanych podczas wojen, no to chyba niesamowite są liczby. Może ci ludzie, którzy dotychczas byli pogardzani i no, jak na przykład w Afryce, tam, no, właśnie ten czarny ląd, może oni dojdą do jakiejś właśnie takiej równowagi, która nie cechuje, jest daleka od tego człowieka bardzo cywilizowanego i umiejącego się posługiwać niesamowicie takimi urządzeniami takimi niesamowicie czułymi i wyrafinowanymi. No, ale właśnie, co z tego wyniknie jeszcze? Jeszcze nie wiemy, co z tego wyniknie. Jednocześnie nasuwa się taka myśl, że właściwie te wszystkie wspaniałe środki, urządzenia, które mają człowiekowi pomóc przeżyć i rozszerzają jego świadomość, że to wszystko jest tylko dla ludzi bogatych. A ci biedni, no, nie mają nawet pretensji do tego, że są biedni. Nawet nie wiedzą o tym, że są biedni. Ciągle się pojawiają wynalazki, no, rzeczywiście wspaniałe, że można pojechać na Księżyc. No, rzeczywiście świetnie. No, ale kogo stać na to? No i podobnie w wielu przypadkach te znakomite wynalazki są tylko dla ludzi, którzy w jakiś sposób potrafili zdobyć majątek i potrafią korzystać z tych właśnie dobrodziejstw cywilizacji. No, te właśnie bariery no, ekonomiczne na przykład, to jest to, co się najbardziej rzuca w oczy, ale przecież jest też szereg ludzi, którzy właśnie starają się przeciwstawić takiemu przekonaniu, że ludzkość musi zginąć, dlatego że no, właśnie upada wiara w wartości.
to jest rzecz, którą trzeba zawsze brać pod uwagę, że ta wiara w wartości jednak bardzo, bardzo się osłabia pod wpływem, no nie wiem, czy właśnie tej techniki. Technika przecież jest czymś bardzo interesującym, ciekawym i potrzebnym, niezbędnym, no ale teraz jak źle jest wykorzystywana, no to jest bardzo, bardzo trudno tutaj odpowiedzieć, czy to dobrze, czy źle. No, na takie pytanie to naprawdę niewiele ma i filozof do powiedzenia. To jest też temat na bardzo skomplikowane rozważania, na jakieś właśnie sympozja, które właśnie stawiają tą problematykę na czele. No, czym będzie ludzkość, czym będzie człowiek, który właśnie dzisiaj ceni najbardziej właśnie ten majątek, te właśnie dobra materialne przede wszystkim, a nie dostrzega, że są i inne wartości. Ludzie z natury rzeczy różnią się między sobą. Przecież nie ma tak, że wszyscy są jednakowi. Ale właśnie w demokracji to często właśnie nagle ludzie, którzy są na znacznie niższym poziomie, czy rozwoju intelektualnego, czy rozwoju twórczego, no właśnie uważają, że są pokrzywdzeni, dlatego że nie mają tych osiągnięć takich widzialnych, namacalnych osiągnięć w jakiejś dziedzinie. No to nie jest słuszne, dlatego że każdy człowiek jednak jest trochę inny i bardzo inny często. I to, co dla jednego jest dobre, dla drugiego nie jest dobre. Pewien relatywizm na pewno tutaj ułatwia jakąś sprawę. Nie wszyscy są równi i dlatego żądanie tej absolutnej równości no, jest utopijne. No, to jest utopia, to nie da się przeprowadzić, bo w naturze człowieka jest to, że ludzie są zróżnicowani. W każdym razie wydaje się, że postulat, żeby wszyscy, czy nie, może nie postulat, tylko no takie przekonanie, że dobrze będzie wtedy, jeżeli wszyscy ludzie będą równi, że to nie da się w pełni w taką tezę postawić, dlatego że ludzie są z natury rzeczy zróżnicowani. Tak na przykład dałam przykład tej rodziny, gdzie są dzieci, które różnią się między sobą. To nie jest tak, że wszystko na jedno kopyto. No może to tylko właśnie się jakoś sprawdza, no w cudzysłowie to mówię sprawdza, no na przykład na Korei, czy może w Japonii, a nie wiem jak tam w Japonii jest, ale w każdym razie u takich ludzi, którzy są podporządkowani pewnej władzy, no to przecież już nie jest demokracja. Ale taka dokładna demokracja to jednak też budzi wątpliwości, dlatego że właśnie są ludzie zróżnicowani wewnętrznie i ten, który świetnie na przykład robi jakieś właśnie wynalazki, które zmierzają do polepszenia statusu materialnego człowieka, no są tacy, którzy dbają przede wszystkim o te dobra duchowe. I to się nic nie poradzi, że ludzie są różni. I dlatego no, nie można tutaj tak bezwzględnie stawiać te zasady demokracji na pierwszym miejscu. Zresztą to tak jak każde pojęcie,
trącące o filozofię, może być bardzo różnie interpretowane. I teraz zależnie od tego, jak się interpretuje, no to inne z tego skutki pochodzą. No tak, tak. Jest przecież te skracanie lekcji historii. Jednym słowem ta humanistyka, no bardzo właśnie cierpi nad tym. Mianowicie, że już nie ceni się przede wszystkim, no niestety ceni się przede wszystkim to, co przynosi zysk. I w końcu człowiek, to jest właśnie paradoks, polega na tym, że człowiek gromadzi te dobra i gdy umiera, ma tyle właśnie taki olbrzymi majątek, że w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić. No on umiera, no to jeżeli ma potomstwo jakieś, no to ma już gotowe życie na przyszłość. Ale to właśnie jest ten paradoks, że ludzie zbierają te dobra materialne, no i później nic z tego nie mają, albo mają źle, dlatego że w ten sposób korzystają z takich dóbr, które no, są nie tyle zakazane, ile niszczące człowieka, jak na przykład narkotyki i tego rodzaju rzeczy. No, nam oczywiście to nie grozi, to żebyśmy mieli za dużo tych dóbr materialnych, to na pewno. Ale właśnie jednocześnie no, człowiek naprawdę bardzo pragnie tych dóbr materialnych i trudno się bez nich obejść, oczywiście. Trudno się obejść bez dóbr materialnych, tylko że wielu ludzi popada w jakąś taką no, przesadę. Jeżeli dobra materialne są w ten sposób zużywane, że człowiek na nic nie ma już czasu, nie ma czasu na przykład na życie rodzinne, no to wtedy to się zamienia w jakąś taką no, pogonią za czymś, czego się nigdy dokładnie nie zobaczy, nie przeżyje. No bo po prostu już nie ma czasu na to. Ludzie faktycznie mają te przekonania, że należy cenić wartości najwyższego rzędu, a jednocześnie są właśnie pogrążeni w tym przekonaniu, że nie mają tego, co im się należy i jednocześnie dążą do tego, żeby mieć to nie własną pracą, ale właśnie dlatego, że im się to należy. Ludzie się przyzwyczaili do korzystania z pewnych dóbr za darmo. I to się widzi w obecnym świecie. Wszystko jest obliczane z uwagi na wartość materialną, a jednocześnie ludzie jakoś nie mają tego wyczucia, że istnieje ta wielka sfera wartości duchowej, która no, jest zbyt mało wykorzystana. Kto by pomyślał, jeszcze tam parę dobrych lat temu, że można zabijać ludzi za wiarę, że mają inną wiarę. No, to rzeczywiście są niesamowite rzeczy. No, więc, ale to jest poszukuje się, to jest poszukiwanie na fałszywej drodze, poszukiwanie jakiegoś wyjścia z tego chaosu, jaki panuje w sferze
myślenia ludzkiego, gdzie człowiek z jednej strony no, chciałby cenić i chciałby rozumieć też te wartości najwyższe, a z drugiej strony realizuje niby te wartości, a jednocześnie popełnia jakieś zbrodnie i rzeczywiście niezwykłe jakieś pomyłki związane z jego osobowością. Dlatego, że wszelkie takie działania przeciwko ludziom, którzy w coś wierzą, no, są czymś, co obniża wartość człowieka. Ta powszechna dostępność sztuki, no i po prostu sztuka, która jest no właśnie w zamierzeniu jakimś taką sprawą zupełnie codzienną staje się. Faktycznie to, że sztuka przestała być jakąś taką dziedziną dla wybranych, sztuka, która jest właśnie w muzeach, teraz się właśnie to krytykuje bardzo, że sztuka nie ma być w muzeum, tylko ma być właśnie dostępna nawet wszędzie. Bez zrozumienia, czym jest ta sztuka, to właśnie rodzi te negatywne znaczenia, te negatywne wnioski, dlatego że w ten sposób faktycznie ludzie nie traktują tych dzieł jako czegoś takiego właśnie odświętnego, a te przeżycia sztuki jako właśnie tej dziedziny takiej odświętnej jak gdyby, to są bardzo, bardzo istotne dla człowieka, żeby na przykład wiedzieć, żeby nie pokazywać takich gotowych sposobów rozumienia sztuki, tylko żeby rzeczywiście ją samemu przeżywać. I te na przykład objaśnienia często, nie wiem jak to teraz wygląda, wiedziałam jak tam paręnaście lat temu, te oprowadzania po muzeach, no rzeczywiście mogły człowieka zniechęcić do sztuki, dlatego że musiał słuchać, a jeżeli widział, to musiał widzieć koniecznie to, co tam ktoś powiedział. No ale czy rzeczywiście przybliża człowieka do sztuki ten fakt, że się pokazuje właśnie w sposób, prawda, taki bardzo, bardzo przystępny wszystko, co dotychczas było sztuką i że się próbuje tworzyć zupełnie nowe jakieś obszary sztuki, która nie jest właściwie już sztuką. To pojęcie antysztuki to jest bardzo teraz takim wytrychem. Jak ktoś powie, że to nie jest sztuka na takie wymysły artystów bardzo, bardzo odważne i bardzo nie wiadomo po co robione, no to wtedy no właśnie, że pod tym chciałam właśnie powiedzieć, że pod tym właśnie płaszczykiem takiej sztuki często nieudolnej właśnie przemyca się cały taki szereg przekonań, że sztuka to nic w ogóle wielkiego, każdy może sobie robić swoją sztukę, a nie ma nic takiego, co by to odróżniało od tej szerokiej płaszczyzny sztuki. To są właśnie zagadnienia, no, na pewno też dla estetyka, jak właśnie przybliżać człowiekowi sztukę, nie zabijając tych podstawowych przeżyć, jakie tylko sztuka może dostarczyć człowiekowi. No jakiś zachwyt,
nad dziełem sztuki, czy nad krajobrazem, czy coś są przeżycia bardzo cenne, ale one są właśnie często tłumione albo przez taką radykalną antysztukę, albo właśnie przez tą nadmierną dostępność sztuki, takiej tej właśnie prawdziwej, tak zwanej sztuki. Zresztą tu właśnie są problemy, które właśnie osobne są zagadnienia, związane ze sztuką, antysztuką i tym właśnie udostępnianiem. Bo bardzo często ludzie, którzy biorą udział w takich imprezach, które mają niby przybliżyć sztukę do człowieka, często biorą udział ludzie ze względów snobistycznych. Wypada pójść, później się pochwalić i tak dalej. Ale zawsze, jeżeli ktoś się w ogóle jakoś interesuje sztuką, to zawsze coś z tych zainteresowań pozostaje. To też nie można zupełnie odsądzać od czci i wiary właśnie tych rozmaitych historyjek, które się wygłasza w kontaktu ze sztuką. Dlatego, że właśnie z tych takich ze słuchania, z tych opowieści o sztuce często właśnie się rodzą pewne zainteresowania autentyczne. No właśnie, więc wydaje mi się, że to jest właśnie tutaj jakaś pomyłka jest, dlatego że nie może być każdy artystą, dlatego że do tej sytuacji, tego kontaktu ze sztuką należy to, że człowiek dostrzega w sztuce coś, czego sam by nie dostrzegł. Sztuka pozwala mu dostrzec, rozszerzyć ten świat. A jeżeli każdy ma być artystą, to nie ma miejsca na te autentyczne przeżycia sztuki, która jest czymś innym niż wszystko, cokolwiek by się nam zamarzyło, czy cokolwiek my sami sobie wymyślimy. Także to jest nieporozumienie, to hasło. Owszem, może być sztuką i wtedy ta sztuka staje się właściwie, nie wiem jakby tu określić, staje się taką jak gdyby zabawą, czy taką nieobowiązującym jakimś działaniem. To nie jest wtedy ta sztuka, która jest tworzona w zastanowieniu, która stara się na przykład przekazać człowiekowi wagę wartości najwyższych. Tylko to jest sztuka, która jest przypadkowo, może stać się czymś dla człowieka, ale w zasadzie ona jest tylko dla jednego człowieka ważna. To jest także to hasło bardzo ponętne dla ludzi, którzy nie są twórcami, a właśnie wydaje mi się, że są. Tak. Także, że każdy jest artystą, to jest hasło bardzo, bardzo właśnie jakieś takie przyjemne, ale niewiele rozwiązujące spraw, niewiele dające.